Cześć kochani, nazywam się Adriana i prowadzę dla Was kanał A Spiritual Insight. Wracam do Was po dłuższej przerwie. Niestety w tym roku mam wrażenie, że sezon chorobowy przynajmniej u mnie trwał bardzo długo. Ale na szczęście wracamy już na prawidłowe tory. Kochani, nie przedłużając, dzisiaj skupimy się na dniu urodzenia, a na naszych relacjach z tatą. Omówimy sobie dzień urodzenia od 1 do 5. Także moi drodzy, nie przedłużając, kawka, herbatka i zapraszam Was bardzo serdecznie. Tata symbolizuje autorytet, zasady, poczucie bezpieczeństwa oraz energię męską. Relacja z tatą często kształtuje nasze podejście do autorytetów, sukcesu, pieniędzy i samodyscypliny. Surowy lub nieobecny tata może sprawić, że osoba będzie szukać potwierdzenia swojej wartości w osiągnięciach. Wzór taty może wpływać na wybór partnera i dynamikę relacji. Numerologia może pokazać, jakie lekcje dusza miała do przepracowania w relacji z tatą. Dzień urodzenia 1, a relacje z tatą. Tutaj ojciec będzie się nam kształtować jako autorytet. Tata mógł być osobą wymagającą, uczącą samodzielności i niezależności. Często pełnił też rolę lidera, motywując do działania i osiągania celów. Na pewno miał wysokie oczekiwania. Dzieci z dniem urodzenia 1 mogły odczuwać presję, by sprostać wymaganiom ojca, który chciałby były silne i samodzielne. Kolejna rzecz to chęć rywalizacji. Relacja mogła mieć momenty rywalizacji, szczególnie jeśli ojciec również miał bardzo silny i dominujący charakter. Możliwe, że były momenty buntu lub potrzeba udowodnienia swojej wartości. Ojciec jako inspiracja. Jeśli tata był wspierający, mógł być wielką inspiracją i wzorem do naśladowania, ucząc odwagi, przedsiębiorczości i umiejętności podejmowania decyzji. Dążenie do niezależności. Tutaj trzeba pamiętać, że osoby z dniem urodzenia 1 bardzo często już od wczesnych lat chciały udowodnić swoją niezależność, co mogło powodować tarcia w relacji, szczególnie jeśli ojciec był zbyt kontrolujący. Jakie wyzwania możemy napotkać w relacji z tatą? Tutaj tata może narzucać swoje zdanie i być dyrektywny, może też być nieobecny w życiu dziecka, natomiast w relacji z synem może wyznaczyć wysokie standardy męskości, co często będzie prowadzić do frustracji. Dzień urodzenia 2, a relacje z tatą. Tutaj ojciec będzie nam występował jako opiekun lub mediator. Tata mógł być ciepły i troskliwy, zapewniając wsparcie emocjonalne. W najlepszym przypadku był spokojnym doradcą, pomagającym w podejmowaniu decyzji. Silna potrzeba akceptacji. Osoba urodzona drugiego dnia mogła mocno pragnąć uznania ojca i mogła czuć się zraniona, jeśli tata był surowy lub zdystansowany. Ojciec jako osoba wymagająca siły. Jeśli tata miał dominującą osobowość, mogło dochodzić do napięć, ponieważ dwójka nie lubi konfrontacji i może czuć się przytłoczona ostrą energią. Delikatność w relacji. Wrażliwość dwójek sprawia, że często unikały kłótni i starały się utrzymywać pokój w domu, nawet kosztem własnych emocji. Ojciec jako wzór do relacji. W pozytywnym aspekcie tata tutaj mógł pokazać, jak dbać o relacje i budować harmonijne więzi z innymi. Możliwe poczucie niedoceniania. Jeśli ojciec nie był wystarczająco czuły i otwarty na emocje, osoba z liczbą 2 mogła czuć się niezauważona lub niedoceniona. Wyzwania w tej relacji. Zakompleksiony tata będzie niespełniony zawodowo i społecznie i może nosić w sobie ciężar toksycznego wstydu wynikającego z wcześniejszych upokorzeń. Tata będzie się często starać zagłuszać swój wstyd właśnie alkoholem lub innymi używkami. Wobec bliskich bywa wybuchowy i agresywny, choć później tego żałuje, jednak rzadko okazuje skruchę. Dziecko nie darzy taty szacunkiem, lecz dopóki mieszka w domu, może odczuwać przed nim lęk. Dzień urodzenia 3, a relacje z tatą. Ojciec jako mentor i inspiracja. Tata mógł wspierać rozwój twórczych pasji, poczucia humoru, otwartości na świat. Jeśli był zachęcający, trójka mogła czerpać od niego dużo radości i inspiracji. Na pewno taka relacja jest bardzo dynamiczna. Trójki mają silną potrzebę wyrażania siebie. Jeśli ojciec miał bardziej powściągliwą naturę, mógł nie zawsze rozumieć ich ekspresję i postrzegać je jako zbyt emocjonalne lub roztrzepane. Potrzeba uwagi i doceniania. Osoby z liczbą 3 często pragnie uznania od ojca. Jeśli tata był surowy lub zdystansowany, mogło to rodzić u trójki poczucie niedoceniania lub smutek. Ojciec jako autorytet lub nawet jako przeszkoda. Jeśli tata miał bardzo konserwatywne podejście do życia, mogło dochodzić do konfliktów wynikających właśnie z różnicy światopoglądów. Zabawa i lekkość w relacji. W
W pozytywnym aspekcie relacja mogła być pełna humoru, ciekawych rozmów i wspólnych kreatywnych działań. Możliwe trudności w poważnych rozmowach. Trójka bardzo często unika ciężkich tematów i emocjonalnych konfrontacji. Jeśli ojciec wymagał dużej powagi, mogło to powodować dystans w ich relacji. Wyzwania w tej relacji. Tata mógł być osobą wymagającą, skupiającą się bardziej na tym, co należy poprawić, niż na docenianiu talentów dziecka. To mogło powodować wewnętrzne poczucie niedoceniania i bardzo niską samoocenę. Tata mógł tutaj również stawiać na dyscyplinę i odpowiedzialność. Jeśli był zbyt surowy lub zbyt zasadniczy, trójka mogła czuć się przytłoczona jego oczekiwaniami. Tata mógł mieć również tendencję do kontroli i narzucania surowych reguł. Jeśli tata nie był otwarty na rozmowy, mogło to prowadzić do poczucia dystansu i braku emocjonalnej więzi. Dzień urodzenia 4, a relacje z tatą. Tutaj ojciec będzie nam się jawił jako wzór dyscypliny i zasad. Tata mógł odgrywać rolę autorytetu, który uczył systematyczności, pracy i konsekwencji. Często w relacji mogła dominować surowość i oczekiwania, co kształtowało silny charakter czwórki. Była to również relacja oparta na obowiązkach. Niekiedy tata mógł kłaść nacisk na praktyczne aspekty życia, ucząc samodzielności, ale jednocześnie nie zawsze okazywał czułość i emocje. Wysokie wymagania ze strony ojca. Czwórki często dorastają z poczuciem, że muszą się wykazać, by zasłużyć na tą pochwałę. Jeśli tata był wymagający, dziecko mogło czuć presję i dążyć do perfekcjonizmu. Brak łatwości w wyrażaniu emocji. Zarówno czwórka, jak i jej ojciec mogli mieć trudność w swobodnym okazywaniu uczuć. Szacunek i zaufanie. Jeśli relacja była harmonijna, tata mógł być postrzegany jako filar stabilności, który budził szacunek i poczucie bezpieczeństwa. Konflikty w przypadku różnic światopoglądowych. Tutaj jeśli tata był zbyt surowy lub konserwatywny, a czwórka miała bardziej elastyczne podejście do życia, mogły pojawiać się napięcia. Wyzwania w tej relacji. Tutaj tata mógł ograniczać wolność dziecka, nie potrafił okazywać czułości i stosuje autorytarny styl wychowania oparty na nakazach i zakazach. Wpojonym przez niego przekonaniem jest konieczność zapewnienia sobie bezpiecznej przyszłości oraz rozwijania pełnego potencjału. Dzień urodzenia 5, a relacje z tatą. Tata jako autorytet wolności i przygody. Pamiętajmy o tym, że 5 to jest wolność, to jest przygoda i na pewno to jest bardzo duża dawka nieprzewidywalności. Także tutaj tata mógł być osobą, która zachęcała do eksplorowania życia, poszukiwania nowych doświadczeń i łamania schematów. Brak stabilności lub sztywnej hierarchii. Relacja z tatą mogła być bardziej koleżeńska niż autorytarna, czasem jednak brakowało w niej stałej struktury lub silnego fundamentu. Tata jako inspiracja, ale niekoniecznie mentor. Jeśli tata był osobą otwartą na świat, mogła pojawić się między wami silna więź oparta na ciekawości i pasji do życia. Jeśli jednak był nadmiernie surowy i ograniczający, to tutaj uwaga, 5 mogła się buntować i dążyć właśnie do swojej niezależności. Konieczność przestrzeni i wolności. 5 mogła odczuwać, że tata czasami narzucał jej zbyt wiele zasad, co prowadziło do napięć. Gdy jednak tata dawał jej swobodę, możliwość odkrywania świata na własnych zasadach, relacja była bardziej harmonijna. Silna więź oparta na rozmowach i wymianie myśli. Jeśli ojciec potrafił inspirować i zachęcać do rozwoju, mógł stać się dla 5 kimś, kto pobudzał właśnie jej intelekt i kreatywność. Wyzwania w tej relacji. Tata mógł tutaj manipulować i łamać zasady, unikając w ten sposób odpowiedzialności za rodzinę i bliskość z dzieckiem. Mógł mieć skłonności do uzależnień i agresji, przez co nie zapewnia dziecku tego poczucia bezpieczeństwa. Tata przedkłada własną wolność nad relacje rodzinne, a jego brak stabilności może prowadzić do problemów finansowych, a nawet bankructwa. Moi kochani, to już wszystko na dzisiaj. Tutaj macie już podane przydatne linki. Zapraszam Was bardzo serdecznie do mojego sklepu oraz na moją stronę www. Koniecznie dajcie mi znać w komentarzach, jak Wasz dzień urodzin wpływał na Waszą relację z tatą. Z mojej strony to wszystko i życzę Wam miłego dzionka.